Cześć, cześć, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sobie zrobić taką torbę. Zaletą tej torby jest to, że możemy ją zrobić z dowolnej włóczki i nie potrzebujemy zbyt wiele gadżetów do niej, ponieważ uchwyt robimy sami, a nie potrzebujemy zamków, zaczepów czy magicznych łączeń. Ja wszystko starałam się zrobić tak, żeby torba powstała z tego, co mamy, a guziczki może zawsze się gdzieś znajdą, bo one są jeszcze właśnie nam potrzebne. Co prawda jest to taki element może bardziej dekoracyjny, więc też nie są konieczne, aczkolwiek ja tutaj wykorzystałam też guziczki do zapinania. W ten sposób mam przerobiony w środku taki łańcuszek, żeby sobie zaczepić i troszeczkę zamknąć torbę. Oczywiście jest to dowolne, nie musicie tego robić. Ja oczywiście na końcu mówię, że można, nie trzeba. Zarówno można, nie trzeba dodawać guziczki, na pewno trzeba włóczkę. A jeśli chodzi o włóczkę, to ja użyłam sobie tutaj włóczkę firmy Drops Paris. Jest to włóczka z recyklingu, więc dodatkowo czuję się dumna, że zrobiłam sobie torbę z recyklingu. Kolor 101. Ja użyłam takich motków 8, więc około 400 gram. Oczywiście możecie użyć dowolnej włóczki. To jest dosyć gruba włóczka, to jest 100% bawełny i ona jest na szydełko 5 mm, ale ja przerabiałam 4 mm, ponieważ im tak naprawdę bardziej śnieżciona torba, tym mniej dziurek, więc wiadomo, będzie bardziej praktyczniejsza. Natomiast oczywiście Wy możecie użyć dowolnej, takiej jaką macie, jaka Wam zalega. Jeśli macie około 400 gram takiej włóczki, to warto, polecam sobie właśnie zrobić torbę. Torbę oczywiście można zrobić w różnych kolorkach. Ja akurat miałam taką niebieściuteńką, więc po prostu sobie taką przerobiłam. Jeśli chodzi o sam projekt, to robimy ją w całości. Ten panel przedni i tylny robi się razem. Ja w dalszej części filmiku pokażę Wam właśnie, jak on wygląda. Jedyne co robimy, to złączymy ją po bokach i doczepiamy sobie właśnie taki pasek. I pasek też oczywiście zależy od tego, jaki Wam się podoba. Można sobie zrobić szeroki, węższy, mogą być nawet dwa paseczki. I oczywiście na końcu ja też dodaję taki element dekoracyjny, guziczek dodatkowo właśnie trzymający ten paseczek. I pasek też oczywiście może być dłuższy, bo możemy zrobić przez ramię, nie tylko na ramię, ale dosyć modne też jest właśnie noszenie przez ramię, wtedy jest to też takie wygodniejsze. I tak jak już Wam wcześniej pokazałam, jeśli chodzi właśnie o zaczep, to ja sobie zrobiłam takie dodatkowe tutaj kółeczko. Dzięki temu właśnie zaczepiając tutaj o ten guziczek, torba mi się też tutaj nie będzie rozchodzić i będzie ładniej wyglądać. Sam wzór robi się naprawdę prosto metodą szóstkową, to znaczy musimy po prostu cały czas odliczać do 6, bo wzorek składa się właśnie z sekwencji szóstek. Być może już robiliście taki wzór, nie jest to oczywiście mój pomysł, ale mój pomysł na torbę z tego wzoru. Oczywiście miałam w planie zrobić z tego sweter, więc przerabiając tą torbę cały czas myślałam, że jest to sweter, a tak naprawdę też troszeczkę wygląda jak sweter, bo mamy właśnie tutaj ściągacz i mamy taki wzorek, ale wyszła też bardzo fajna torba i cieszę się z tego, że jednak przerobiłam torbę, bo ta włóczka zdecydowanie jest za gruba na takikolwiek sweterek. Więc tak, jeśli podoba Wam się taka torba, choć nawet chcecie zobaczyć, jak ją się robi, to oczywiście ja zapraszam na dalszą część filmiku. Mam nadzieję, że komuś się spodoba i ktoś sobie zrobi, także serdecznie zapraszam. Jeszcze wymiary mojej torby. Moja torba, słuchajcie, ma wysokość około 33 cm, 32-33, w zależności jak się tutaj naciągnie. A szerokość, powiedzmy, w tym najszerszym punkcie to jest około 40 cm. Tu w najwęższym około 27. Oczywiście ja w dalszej części mówię, że tak naprawdę szerokość robimy cały czas, możemy sobie ją robić na bieżąco, natomiast bardzo ważna jest po prostu długość w pewnym momencie, ponieważ robimy ją góra, dół i tutaj musimy sobie już zrobić próbkę i ustalić, jaką długą chcemy mieć tą torbę. Ja oczywiście Wam to wszystko powiem, ile ja nabrałam oczek i jak sobie przerobić taką próbeczkę. Ok, to zabieramy się do pracy. I tak będzie wyglądała nasza torba przed zszyciem. Przypomina nam trochę taki sweter, może nawet rękaw. Ma tutaj właśnie ściągacz i część taką szerszą. Torbę robimy w całości, ponieważ właśnie będziemy ją zginać tutaj na pół i sobie odpowiednio profilować. I tak będzie wyglądało właśnie część prawa. To jest nasza prawa strona. Ona się właśnie tutaj układa w takie, powiedzmy, fale, listeczki w ten sposób. Natomiast lewa strona ma już, powiedzmy sobie, inny wzorek, który mi się mniej podoba, więc ja po prostu tutaj pochowałam wszystkie łączenia włóczek. Jeśli chodzi o łączenie włóczek, to ja używam tutaj metodę podwójnego supła. Jest to zupełnie inna metoda niż po prostu związanie ze sobą dwóch
włóczek, więc polecam sobie sprawdzić tą metodę na YouTube, ja też ją stamtąd wzięłam. Jest to bardzo mocny supeł, bardzo możemy blisko przyciąć, on się po prostu nie będzie na pewno rozwalał. Więc to jest część, którą musimy najpierw wykonać, żeby stworzyć torebkę. Jeśli chodzi o sam wzór, to zaraz Wam już pokazuję, jak to będziemy robić. Oczywiście zaczynamy od jednego brzegu, idziemy tutaj i wracamy. I cały czas sobie tak pracujemy, więc trzeba będzie sobie ją wymierzyć tak naprawdę. Długość tej torebki ja osiągnęłam tutaj 65 cm, natomiast szerokość można cały czas robić, w zależności od tego, jaką chcecie po prostu mieć szeroką torbę. I na początku też polecam sobie zostawić trochę dłuższą włóczkę, jak zaczynamy robótkę, żeby po prostu sobie zszyć torbę i mieć jak najmniej łączeń. I ja już tutaj mam przerobiony ten panel, ja oczywiście Wam pokażę, jak zrobić sobie taką torbę na próbce, będzie mi łatwiej i prościej i szybciej, natomiast tak będzie właśnie wyglądała część końcowa, czyli jeżeli robicie dużą, większą torbę, to musi mniej więcej właśnie coś takiego Wam wyjść, czyli po obu stronach ściągacz, jak na sweter, i tutaj ta część główna, która właśnie tworzy tą naszą torbę. Ok, to bierzemy się już do pracy. Wzór będzie składał się z ściągacza. Ja na ściągacz przeznaczyłam sobie 20 oczek z części środkowej oraz znowu z ściągacza. Ja również 20 oczek przeznaczyłam na ten ściągacz. Natomiast jeżeli chodzi o sam środek, to musimy sobie zrobić tutaj wielokrotność liczby 6, ale ta wielokrotność musi być nieparzysta, czyli szóstkami razy ileś. Ja zrobiłam 6 razy 15. To mi dało 90 oczek. Czyli musimy sobie zrobić wielokrotność szóstki z nieparzystą liczbą, tak, żeby po prostu na początku i na końcu po prostu zakończyć tak samo. Dlatego mamy liczbę nieparzystą. Ja tutaj właśnie kończę sobie takim, tutaj powiedzmy, że będę nazywać to listeczki i oczywiście z drugiej strony też. Jeżeli nabierzecie liczbę parzystą, wówczas po prostu będzie Wam się kończyło inaczej. Więc ja polecam sobie nabrać liczbę nieparzystą i tak jak u mnie tutaj wyszło, do nabrania właśnie potrzebuję 130 oczek. Oczywiście musicie sobie zrobić swoją próbkę. Jeżeli przerabiacie z innej włóczki czy na innym szydełku, warto sobie po prostu przerobić taką próbeczkę i sprawdzić, ile Wam zajmuje ta próbka miejsca i jaką tak naprawdę chcecie mieć długość torebeczki. Czyli ja nabieram 130 oczek, 20 było na ściągacz z jednej i z drugiej strony i 90 na środek. Ja natomiast przerobię z Wami próbkę troszeczkę mniejszą, będzie szybciej, prościej, wygodniej i tak naprawdę moja torebka też już jest przerobiona, żeby po prostu pokazać Wam, jak wygląda wzorek. Tylko pamiętamy, że jest to wielokrotność szóstki liczby nieparzystej. Zaczynam. I tak jak mówiłam, ja przerabiam z Wami próbkę, czyli na moją torebkę nabrałam 130 oczek, natomiast tutaj na próbkę nabiorę 50 oczek, żeby była mniejsza, szybciej się pokazywało. I po 10 będzie na ściągacz z jednej i z drugiej, natomiast w środku będzie 30 oczek, co daje mi 6 razy 5, 30, czyli wielokrotność szóstki razy 5, tak jak mówiłam, liczba nieparzysta. I teraz tak, zaczynamy od nawinięcia sobie sporej ilości sznureczka, żeby sobie właśnie zostawić na zszycie torebki. Ja tego nie będę tutaj robiła, ponieważ jest to tylko próbka. Zawsze taką zwijkę tej włóczki można sobie po prostu spiąć, czy zaczepić, żeby nam się nie plątała. A jeżeli Wam się jednak pląta, to nie musicie tego robić, można oczywiście na końcu. Ja używam tego po prostu do zszycia torebki. I teraz tak, robimy sobie pętelkę podstawową i nabieramy sobie oczka łańcuszka. Z tym, że ja na początek nabieram sobie te oczka łańcuszka mniejszym szydełkiem, bo te oczka zazwyczaj potrafią się nam rozszerzać, później sfalować i wyglądają gorzej. Dlatego użyję mniejszego szydełka 3,5 mm i po prostu pierwszy rząd przerobię mniejszym, natomiast później już sobie przełożę na szydełko 4 mm. Przyda nam się też mniejsze szydełko 2 mm czy 3 mm, ponieważ na końcu nie będziemy robić oczek przejściowych, takich bocznych, żeby właśnie krawędź ładnie wyglądała i żeby sobie właśnie podhaczać te boczne oczka, warto po prostu mieć mniejsze szydełko i oczywiście 2 znaczniki. I nabieramy sobie oczka łańcuszka. 2, 3. I mam już nabrane moje oczko łańcuszka. Wyjątkowo tutaj po raz pierwszy i ostatni robię oczko brzegowe. Za każdym razem nie będziemy robić już oczek brzegowych. Tu jest moje 51 oczko. Odwracam sobie robótkę i w drugie oczko, licząc od szydełka, czyli to pierwsze, które dodałam, pomijam. Tu jest moje drugie.
odwracam i od razu będę robiła ściągacz. Ściągacz będziemy robić, mówię ściągacz jak przy swetrze, chodzi tutaj o tą część torebki z oczek ścisłych, więc tutaj tak naprawdę mamy cały czas tylko dwa wzory, oczka ścisłe i półsłupki nawijane. Przy właśnie ściągaczku używamy tutaj oczek ścisłych, czyli po prostu wbijamy się w środeczek, przeciągamy przez oczko i od razu przeciągamy przez to oczko. I oczywiście znaczymy sobie końce. Tu jest bardzo ważne właśnie znaczyć sobie te końce, bo jeżeli uciekną Wam jakieś oczka, to po prostu torebka zacznie się zniekształcać. I znowu kolejne oczko i robimy oczko ścisłe. Staramy się robić to oczko luźniej, nie zbyt ciasno, ponieważ będzie Wam później gorzej się wbijało. One i tak się zaciągają przy wrabianiu kolejnego rzędu, więc nie macie się co martwić, że są jakieś większe czy brzydko wyglądają. Tego naprawdę nie będzie widać. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery. Ja przeznaczyłam sobie w tej próbce 10, więc mam 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tutaj w tym wzorze niestety cały czas będziemy musieli odliczać sobie do 6 i raczej sobie tego pilnować, ponieważ jak się pogubimy, to po prostu nam wzór nie wyjdzie. Czyli po prostu pracujemy cały czas licząc do 6, oprócz tutaj tej części na ściągacz. I zaczynamy teraz od wzorku. Ja wzorek zaczynam od zrobienia sobie 6 półsłupków nawijanych. I tak wygląda wzór. Właśnie co 6 zmieniamy wzór. Raz robimy 6 półsłupków nawijanych, raz 6, następnym razem oczek ścisłych. Półsłupki nawijane, oczka ścisłe cały czas. I wzór składa się tak naprawdę z 4 rzędów, czyli 2 pierwsze rzędy są takie same, tutaj może tego nie widać, że robimy półsłupki nawijane, oczka ścisłe, wracając robimy tak samo, natomiast trzeci i czwarty rząd jest dokładnie odwrotnością, czyli w miejscu, gdzie robiliśmy półsłupki nawijane, będą 2 rzędy oczek ścisłych. Już Wam pokazuję, jak to właśnie będzie wyglądało, ja sobie z Wami przerobię po prostu te rzędy. Czyli to jest miejsce, w którym ja zaczynam już środeczek, więc robię sobie półsłupki nawijane. Robię sobie narzut, wbijam się dalej w tą samą pętelkę, te pierwszy łańcuszek wbijamy się na początku właśnie w te pętelki, później będziemy się już wbijać tylko w tylną pętelkę. I przerabiam sobie 6 półsłupków. Ja tutaj, słuchajcie, nie znaczę sobie tego przejścia pomiędzy właśnie tym ściągaczem, powiedzmy, tutaj, ponieważ ja i tak ciągle muszę liczyć do 6 i musi mi po prostu za każdym razem wyjść 6 i liczba tutaj na ściągacz też musi się cały czas zgadzać. I jak chcecie, jest Wam wygodniej, możecie w miejscu, gdzie się kończy na przykład ściągacz, wbijać sobie tutaj, może będzie Wam prościej i będziecie wiedzieć, że wracając skończyliście na 6, że jest prawidłowy wzór. Dowoli, jak naprawdę chcecie, ile macie po prostu znaczników, to wszystko zależy od Was, jak Wam jest po prostu wygodniej. I ja mam tak 2 półsłupki, robię jeszcze trzeci. Niestety ja dzisiaj z plastrem, wypadek z maszyną i po prostu ciężej mi się robi. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Raz, 2, 3, 4, ale zachciało mi się szyć. No i niestety tak się skończyło. 5 i teraz mam 6. I mamy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I właśnie te półsłupki, słuchajcie, widać. Tu jest oczko, półsłupek, więc za każdym razem możecie po prostu sprawdzić i policzyć sobie, czy zrobiliście sobie 6. Oczko zawsze jest troszeczkę dalej, troszeczkę z tyłu, a półsłupek jest jak gdyby na przodzie. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam zrobione 6. I następna wzór to są oczka ścisłe. I znowu przerabiam ich 6. Oczka ścisłe, czyli znowu wbijam się tak samo jak ściągacz. Przekładam włóczkę i przerabiam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam przerobione 6 oczek ścisłych. I znowu zamieniam na 6 półsłupków. I znowu pamiętajcie, że da się to policzyć, że tu, gdzie jest oczko, powinien być półsłupek, ale tu go nie ma, bo jest oczko ścisłe, więc to nam mówi, że tu zrobiliśmy sobie oczka ścisłe. Takie właśnie miejsce, w którym po prostu nic nie widzicie. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Po prostu minusem tego wzoru jest to, że musimy odliczać do 6 i pilnować się, ale wzór wychodzi bardzo fajnie. I teraz z powrotem robimy sobie 6 półsłupków, czyli raz,
2, 3, 4, 5 i znowu 6 i mamy kolejną część listeczka i teraz z powrotem wracamy do 6 oczek ścisłych, czyli bez narzutu wbijamy się w kolejną i przekładamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jak mówiłam, ja robię 5 szóstek, czyli mam tutaj tak naprawdę raz, 2, 3, 4 i jeszcze ostatnia właśnie ta nieparzysta szóstka, która po prostu pozwoli mi zachować ciągłość wzoru, że zawsze będzie się po prostu zaczynało i kończyło od półsłupków. Czyli ostatnia moja szóstka to jest 6 półsłupków i wykonuję sobie półsłupki. Raz, 2, 3, 4, 5 i mam przerobione już 6 i to jest koniec mojego środkowego wzoru. Teraz powinno mi zostać 10 oczek na ściągacz. Przerabiam sobie te 10 oczek cały czas oczkami ścisłymi i tak samo tutaj ten łańcuszek jeszcze może Wam się właśnie zawijać, zakręcać. Patrzcie, gdzie jest tylna pętelka, jak gdyby od tego łańcuszka. Wyrównajcie go sobie, żeby po prostu ładnie się układało. Znowu wbijam się tak samo w środkową pętelkę, tylną pętelkę od łańcuszka i przerabiam sobie 10 oczek ścisłych. 3, 4, 5 i jeszcze mi zostało tutaj ostatnie 10 oczko, które oczywiście też pamiętamy, żeby sobie zrobić i nie zapomnieć o ostatnim. I tak wygląda pierwszy łańcuszek, to jest pierwszy rząd naszego wzoru. Będziemy teraz wykonywać drugi rząd. I tak jak ja mówiłam, ja tutaj nie robię oczka do góry, nie robię oczka bocznego, ponieważ wtedy ta krawędź jest brzydsza. Dzięki temu, że nie będziemy po prostu robić bocznego oczka, krawędź się po prostu ładniej układa, bo ja tutaj już po prostu nie wykańczam tym torbę, więc ją zostawiam z tą krawędzią, więc trzeba patrzeć, żeby po prostu sobie ładnie wbijać. I co robimy? Jak jesteśmy tutaj, odwracamy sobie robótkę w taki sposób, ja sobie troszeczkę wyciągam, w taki sposób, żeby sznurek był cały czas tutaj od tej strony, gdzie będziemy robić łańcuszka. Czyli nie odwracajcie tak, że łańcuszek jest tutaj, a Wy chcecie zacząć robić, a on jest z tej strony i jest niewygodnie. Czyli po prostu musicie odwrócić tak, żeby sobie on został z tej strony. I co ja robię? Ja tutaj już sobie opracowałam metodę, żeby właśnie sobie ułatwić pracę. A zazwyczaj biorę sobie też mniejsze szydełko do tego, ale ogólnie będę teraz już zmieniała na 4. Znaczę sobie całe to oczko, bo to oczko tak naprawdę będzie właśnie moim pierwszym oczkiem. Czyli ja sobie już od razu tutaj zaczepiam znacznik, żeby właśnie mi się tutaj nic nie pomyliło. Czyli mam znacznik, jak gdyby widzicie, przełożone po prostu przez to oczko. I biorę sobie mniejsze szydełko, nawet 3 czy 2,5, w zależności od tego, jak tam się po prostu u Was będzie ładnie wbijało. Oczko też nie może być za duże, czyli tak odwracam, tak jak mówiłam. I co? Wbijam się właśnie, tak jak widzicie tutaj, w to pierwsze tutaj oczko. I teraz wbijamy się w tylną pętelkę. Już cały czas będziemy się wbijać w tylną pętelkę. Mam tylko oczko na szydełku z łańcuszka, wbijam się w tylną od razu, zabieram i przekładam. I jak widzicie, dzięki temu, że ja sobie wcześniej zaznaczyłam, to wiem, że to jest to oczko, które ostatnie, które ja muszę po prostu przerobić wracając. Jeżeli zaznaczycie sobie je później, to ono się troszeczkę skraca, zmniejsza i ciężej jest sobie wtedy wydostać. Dlatego ja już sobie opracowałam metodę, że po prostu od razu sobie zaznaczam. I tak jak mówiłam, dalszą część będę przerabiała na większym już szydełku, czyli muszę przerobić sobie znowu mój ściągacz. Tu mam pierwsze oczko, to się oczywiście wlicza. Drugie, cały czas, słuchajcie, wybieramy sobie tylną pętelkę oczka, oczko widać z góry, tylna pętelka to jest ta właśnie dalsza i przerabiam sobie ściągacz, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5 i mam przerobione 10 oczek ścisłych, ponieważ tyle przeznaczone miałam na ściągacz. I dalej robimy ten sam wzór, czyli dalej robimy
półsłupki nawijane. Zaczynaliśmy tutaj od półsłupków, więc musimy stworzyć właśnie taki listeczek, tak jak tutaj. Więc żeby go stworzyć, potrzebujemy 2 rzędy półsłupków, czyli robimy narzut i też pracujemy cały czas już na tylnej pętelce. Robimy 6 półsłupków, czyli mamy 2, 3, 4, 5 i 6. I tutaj tak naprawdę to jest nasz przód, to jest nasza prawa strona. Więc jak zobaczycie, właśnie stworzył nam się taki listeczek, to znaczy, że robimy właśnie drugi rząd. I teraz mieliśmy tutaj oczka ścisłe, więc dalej robimy oczka ścisłe i znowu 6 oczek ścisłych również w tylną pętelkę. I też luźno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, przerobione 6 i znowu dochodzimy do miejsca, w którym mamy nasz listeczek, więc przerabiamy sobie 6 półsłupków nawijanych, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i znowu mamy oczka ścisłe, czyli robimy cały czas w tylną pętelkę oczko ścisłe 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I tu znowu mam ostatni listeczek, czyli przerabiam sobie 6 półsłupków. 1, 2, jak mówię, cały czas odliczenie do 6, 4, niestety trzeba tego po prostu pilnować, żeby się po prostu nie pomylić, 5 i 6. I teraz ja wchodzę już na część mojego ściągacza. Tak jak mówiłam, można sobie właśnie tutaj zaznaczać zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ten ściągacz. A ja w miarę już opracowałam taką technikę, że mniej znaczników, tym lepiej. Po prostu zawsze mi te znaczniki gdzieś tam się plątają, więc po prostu staram się odliczać do 6, żeby się nie pogubić i tym samym sposobem trzymać po prostu tą samą ilość oczek. I tutaj ściągacz robimy dalej tak samo, czyli 10 oczek ścisłych w tylną pętelkę. Czyli 1, 2, 3 i zobaczcie, jestem już prawie tutaj na końcu, zrobiłam sobie 9 oczek ścisłych, muszę zrobić jeszcze 10. I teraz właśnie, ja sobie znaczę te końce, tutaj oczywiście mamy jeszcze ten koniec taki początkowy z oczka, więc on jest jeszcze w miarę taki duży i go widać, ale trzymam sobie jeszcze ten znacznik i po prostu ten znacznik ułatwia mi się tutaj przebić przez całe oczko, bo uwierzcie mi, będzie coraz ciężej, bo po prostu oczka ścisłe naprawdę zaciskają tą robótkę, więc warto sobie zostawić, wziąć mniejsze szydełko i przeciągnąć przez 2 pętelki w ten sposób. I dopiero po prostu usuwam sobie ten znacznik i znowu robię tak samo, czyli za każdym razem na końcu po prostu pętelka, tu przekładam w tą stronę, żeby sznurek był z tej strony, zaczepiam sobie znacznik o tą całą pętelkę, która jest tutaj, czyli tak naprawdę można ją po prostu nałożyć z góry, bądź jak Wam wygodniej, cała pętelka i dzięki temu widzę oczko tutaj pierwsze, czyli te pierwsze po prostu z brzegu, przerabiamy oczko ścisłe w tylną pętelkę. I mam tutaj ładnie już zahaczone oczko, zmieniam sobie szydełko na większe i znowu przerabiam sobie 10 oczek ścisłych, tak naprawdę jeszcze tutaj, czyli to się liczy oczko, czyli mamy 1, 2, 3 i przerobiłam sobie już 10 oczek ścisłych. Tak jak mówię, jeżeli chcecie, można w tym miejscu sobie wbić ściągacz, wtedy wiemy, że na przykład po wykonaniu danej szóstki dobrze doszliśmy tutaj do tego miejsca. Jak chcecie, dowolnie. I jesteśmy przy listeczku. Tutaj właśnie w rzędzie trzecim następuje zamiana kolejności, czyli teraz będziemy wykonywać 2 rzędy tutaj oczek ścisłych, czyli w trzecim rzędzie oczka ścisłe i wracając tutaj muszą się spotkać oczka ścisłe. Czyli widzicie, robimy tak naprawdę na przemian. Teraz te listeczki będą tutaj, a to co było tutaj będzie tutaj. Takie po prostu przeskakiwanie, dzięki temu właśnie tworzy się taki wzorek. Czyli tutaj po prostu robimy w rzędzie trzecim pierwsze 6 oczek ścisłych w tylną pętelkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6
I teraz na zamiankę 6 półsłupków w tylną pętelkę. Czyli raz, 2, 3. Pamiętajcie tylko tutaj, żeby właśnie tylną pętelkę patrzeć z góry na oczko, że tu jest oczko. Nie pomylić się tutaj z tym. Oczko jest po prostu całe, jak gdyby tutaj patrząc z góry. My musimy zahaczać tylko o tylną pętelkę. I znowu mam raz, 2, 3, 4, 5, 6. I w miejscu, gdzie tutaj miałam ten listeczek, 6 oczek ścisłych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj 6 półsłupków nawijanych w tylną pętelkę. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I tutaj, gdzie był listeczek, 6 oczek ścisłych. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I do końca robimy oczka ścisłe, czyli ja powinnam mieć tutaj 10 oczek ścisłych, również w tylną pętelkę. Raz, 2. Znowu jestem na końcu, zrobiłam 9 oczko ścisłe i znowu jestem tutaj przy 10. I zobaczcie, dzięki temu, że mam tutaj w znaczniku właśnie zaznaczone to nasze 10 oczko, ja już nie muszę go wyszukiwać. Gdy go nie zaznaczycie, jest duża szansa, że go pominiecie i zacznie Wam po prostu maleć ściągacz. Ono jest bardzo tak naprawdę ściśnięte, kiedy po prostu go nie zaznaczymy, jego bardzo źle widać. Dla osób niedoświadczonych możecie nawet właśnie je pominąć, czyli po prostu ja korzystam z tego, że mam tu znacznik, po prostu wbijam się mniejszym szydełkiem przez jak gdyby ten znacznik i przekładam sobie tutaj oczko ścisłe. I dopiero teraz sobie wyjmuję. Czyli tak samo robię na dwóch końcach, znowu przekładam robótkę, żeby miała po tej stronie włóczkę. Tutaj sobie je znowu nakładam na oczko i przerabiam pierwsze oczko ścisłe w tylną pętelkę. I znowu tutaj przerabiam właśnie tym mniejszym szydełkiem, później już sobie zamieniam. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I jesteśmy przy czwartym rzędzie. Tak jak mówiłam, ten wzór się składa z 4 rzędów i to jest właśnie czwarty, ostatni rząd. Później powtarzamy dokładnie to samo, ale tutaj musimy jeszcze raz wykonać to samo, co wykonywaliśmy wcześniej, czyli zaczynamy od 6 oczek ścisłych, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz musimy zrobić półsłupki, czyli 6 półsłupków. Raz, 2, 3. No, czasami niestety się coś nam zawinie. 4, 5 i 6. Jesteśmy tutaj przy naszym listeczku. Z tej strony mamy całe, tutaj mamy połówkę, więc tu wykonujemy 6 oczek ścisłych i jeszcze mamy tutaj właśnie do wykonania 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I jeszcze mi zostały tutaj 2 szóstki do przerobienia. I jeszcze się właśnie tutaj zatrzymuję, żeby Wam właśnie pokazać, w jaki sposób możecie dojść do tego, w którym rzędzie jesteście, bo czasami po prostu robimy i zapominamy. To bardzo dobrze widać właśnie na prawej stronie. Ja jestem tutaj na prawej, tak jak mówiłam, te listki się w ten sposób układają, że one się tak właśnie tutaj zginają, natomiast z tej strony nie ma tego efektu. Czyli zobaczcie, jeżeli wywiniecie sobie robótkę na prawej stronie, to zobaczycie, że na przykład mamy tutaj połowę
jedną część półsłupków i brakuje nam tutaj do listeczka, czyli my wiemy, że musimy po prostu wykonywać półsłupki, tak? Jeżeli jesteście tutaj w tym miejscu na przykład i widzicie, że macie już cały listeczek tu i tu, to w następnej rundzie po prostu musimy zacząć od listeczka, czyli od półsłupków, ale to Wam właśnie pokażę, jak przerobimy sobie ten rządek, czyli tutaj, tak jak mówiłam, 6 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I jeszcze jedna szóstka z oczek ścisłych, czyli raz, 2, 3, 4, 5. I widzicie, jeżeli znaczycie sobie znacznikiem tak samo w miejscu, gdzie jest ściągacz, jeżeli dojdziecie do tego miejsca i zgadza Wam się szóstka, to wtedy wiemy, że dobrze zaczynamy. To, tak jak mówię, może być ułatwienie, więc warto może z tego skorzystać. I teraz mam do przerobienia te 10 oczek, czyli 2, 3 i znowu jestem sobie na końcu i znowu posłużę się moją pomocą, znacznikiem, który wyciągnął mi tutaj to całe oczko. Wbijam się w te dwie pętelki, przeciągam i robię sobie oczko ścisłe. I dopiero teraz sobie wyciągam znacznik i znowu tak samo, czyli wpinam w całe to oczko tutaj, co jest, zahaczam i przerabiam sobie tutaj tylną pętelkę. Jak jest za duże, można sobie troszeczkę zmniejszyć. Wbijamy się w tylną i przerabiamy oczko ścisłe. W ten sposób. I znowu przerabiamy sobie tutaj dalej nasz ściągacz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I tu właśnie zatrzymuję się, żeby właśnie Wam pokazać, jak sobie rozpoznać wzorek. Popatrzcie, że ja te oczka ścisłe robię luźno, nawet nie są piękne, a pomimo tego później wychodzą ładne, więc naprawdę nie zaciągajcie ich zbytnio, róbcie je luźne. Natomiast jeśli chodzi właśnie o dalszą część wzoru, tak jak widzicie, mamy cały listeczek, więc nie możemy tutaj robić półsłupków, tu musimy zacząć od półsłupków, czyli dokładnie zaczynamy ten pierwszy rząd, który tutaj robiliśmy. Ten rząd składa się po prostu z robienia półsłupków, oczek ścisłych i wracając również musimy skończyć tutaj na półsłupkach. Gdy mamy cały listeczek, zaczynamy trzeci rząd od oczek ścisłych i wracając również oczka ścisłe. Czyli tak naprawdę to jest cały patent na wzór. 4 rzędy, 2 takie same pierwsze, a trzeci i czwarty odwrotnością właśnie jest przerobienie w miejscu, gdzie były półsłupki, przerobieniu 6 oczek ścisłych. Czyli dalej po prostu musicie przerabiać cały czas te same 4 rzędy i pamiętać po prostu o tym, żeby się nie pogubić. Ten wzorek tak naprawdę też widać, w którym miejscu mamy jakiś błąd. Ważne, żeby po prostu odliczać sobie do 6 i sprawdzać, czy tworzy nam się po prostu wzór prawidłowy. Ja tutaj zaczynam sobie jeszcze, żeby Wam właśnie pokazać. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj znowu oczka ścisłe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jest po prostu pierwszy rząd, który zaczynaliśmy. Zobaczcie, tworzy się kolejny listeczek. Wracając to ponownie robimy w miejscu, gdzie były półsłupki, półsłupki. Dopiero przy trzecim i czwartym rzędzie jest zmiana kolejności przerabiania. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że jest to w miarę wytłumaczone. No być może znacie już ten wzorek, tylko po prostu sobie zrobicie z niego torebkę. I robimy po prostu tak do końca. Tak jak chcecie, tak jak uważacie, jaka długość, jaka szerokość, wszystko zależy od tego, jaka wielka ma być ta torba. Ja już mam przerobioną, przerobiłam już w całości, więc po prostu pokażę Wam teraz, jak będzie wyglądała dalsza część łączenia. Gdy już uznacie, że Wasza torebka ma odpowiednią tutaj szerokość, to nie odcinamy tej włóczki, tylko kończymy z jednej z krawędzi, a tak naprawdę zatrzymujemy się tak, żeby symetrycznie tutaj kończył się takim listeczkiem. Czyli jeżeli zaczynaliśmy tutaj listeczkiem, to ja sobie kończyłam, to jest mój koniec, natomiast początek jest tutaj. On może troszeczkę inaczej
inaczej wyglądać przez to, że był dodatkowy tutaj łańcuszek, ale widać tutaj ten listeczek, czyli tak naprawdę pomimo, że jest ten łańcuszek, jest tutaj ten listeczek i ja sobie po prostu tak kończę. I w następnej kolejności oczywiście będziemy zszywać na lewej stronie, więc tu jest moja prawa, przykładam do prawej w ten sposób i jestem na lewej stronie i zaczynamy sobie zszywać torebkę. Będziemy sobie ją tutaj dokładnie zszywać właśnie oczkami, tymi, które tutaj mamy. Można sobie właśnie zobaczyć, przyłożyć, jak to będzie wyglądało. Właśnie dzięki temu, że mamy nieparzystą liczbę tych naszych szóstek, mi się tutaj te łączenia właśnie w ten sposób spotykają. Ja je jeszcze będę marszczyć, ale to za chwilkę. Na razie przejdziemy tutaj przez ten etap, czyli jesteśmy tutaj na górze. Mam włóczkę jeszcze nie odciętą właśnie z tej strony, gdzie robiłabym dalej i mam tutaj mój początek. Czyli będziemy teraz łączyć te dwie krawędzie na lewej stronie. Jestem na lewej. Wbijam sobie szydełko tutaj, w tą pierwszą krawędź, pierwsze oczko, w całe oczko. Natomiast tutaj mam taką pętelkę. Jak gdyby mamy oczko i pętelkę. I ja tą pętelkę po prostu przełożę sobie, można ją troszeczkę zmniejszyć, przez to oczko. W ten sposób. I mam takie pierwsze połączenie. Następnie pomijając właśnie te dwa pierwsze oczka, będziemy się wbijać w kolejne całe oczko i tutaj wybieram sobie całe oczko następne, czyli jak gdyby takie drugie, bo to pierwsze jest na tyle ściśnięte, że nie trzeba się wracać i przerabiam po prostu oczka ścisłe, czyli jak gdyby wbijam się tu całe, wyszukuję sobie z drugiej strony całe. Muszę mieć jak tam pewne dwa oczka tutaj na szydełku i przerabiam sobie oczkiem ścisłym. Czyli przeciągam przez te dwa i przekładam. I jeszcze raz tutaj całe. I tutaj całe. I takim sposobem przerabiamy sobie tak naprawdę do końca. Ja przerobiłam sobie tutaj ściągacz. Może nie będzie jakiejś wielkiej kontynuacji wzoru, ale ważne jest to, żeby po prostu mocno przerobić, czyli musimy jak gdyby wziąć podwójnie właśnie to oczko, żeby torebka się nigdzie nie rozwaliła, czy też właśnie nie naciągnęła. I w dalszej części wzoru oczywiście robimy dalej tak samo, czyli po prostu zabieram tutaj oczko i tu całe oczko i również przerabiam sobie po prostu oczkami ścisłymi, aż do końca, cały czas tak samo. A na końcu pokażę Wam jeszcze, co ja sobie tutaj robię, żeby sobie właśnie tak troszeczkę zmarszczyć tą torebkę. Ja już przerobiłam sobie do końca. Na końcu staramy się po prostu jak najbliżej zamknąć oczka. Nawet jeżeli Wam nie wyjdzie tutaj równo, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby po prostu nie było dziurki. I tutaj ostatnią pętelkę po prostu przekładam sobie przez tutaj włóczkę. Następnie będę potrzebowała igły, ponieważ tak jak mówiłam, będę sobie starała się zmarszczyć trochę tą torebkę, więc zrobię to już po prostu igłą. A najlepiej taką właśnie z dużym oczkiem, może być plastikowa, bądź jaką tylko macie. Tak właśnie, żeby ładnie Wam przeszła końcóweczka. Się trochę pomarszczyła, rozdwoiła i już jest. Ok, i teraz tak naprawdę po prostu chodzi o to, żeby luźno, w dowolnych miejscach, pomiędzy właśnie tutaj szwem, przepleść igłę w ten sposób. Nie musi być jakoś dokładnie, jakkolwiek, tak żeby po prostu można było po prostu zmarszczyć tą torebeczkę. Już Wam pokażę. Damy się w miarę luźno, niezbyt gęsto. I w ten sposób właśnie zaciągać co jakiś czas. Czyli raz z tej strony się przebijam. Teraz luźno z tej. W miejscu po prostu, gdzie mieliśmy szef. Teraz tutaj. Już niestety mam za szerokie oczko igły i zaciągamy. Cały czas sobie troszeczkę zaciągamy, by właśnie się troszeczkę pomarszczyła. I dalej. I tak naprawdę ja tak robię do momentu, gdzie mam ściągacz, nie robię dalej. Chcę, żeby ściągacz był taki sam. Natomiast tylko ta część właśnie boczna, żeby się właśnie lekko zmarszczyła. Czyli tak naprawdę do tego tutaj momentu przekładamy sobie
jakoś po prostu standardowo, co jakiś czas właśnie w ten sposób zaciągając sobie włóczkę. Ja sobie tutaj przejdę do końca i pokażę Wam, jak tutaj zakończymy. Ja już jestem właśnie tutaj na końcu, czyli tutaj do momentu, gdzie mam ściągacz. Oczywiście na końcu sobie trzeba mocno zabezpieczyć, żeby się tutaj nic nie nam rozwaliło, mocno ścisnąć. Jeżeli chcecie jeszcze po prostu bardziej, to można dowolnie. I teraz tak, oczywiście jak wywiniemy sobie torebeczkę, już będziemy właśnie mieć te nasze zmarszczenia delikatne, bądź większe, w zależności od tego, jakie sobie zrobiliście. I ten brzeżek też będzie się ładnie układał. I to jest jak gdyby skończona pierwsza część naszej torebki. To samo oczywiście musimy zrobić z drugiej strony. Ja tutaj sobie zostawiłam sznureczek, tak jak mówiłam na początku, żeby właśnie sobie zawiązać, choć nie wiem, czy nie zostawiłam sobie za mały, to się okaże. Wy, jeżeli oczywiście macie sznureczek, to zszywamy dokładnie tak samo, zaczynamy. Natomiast jeżeli go nie macie, po prostu trzeba sobie doczepić. Oczywiście to robimy również na lewej stronie. Czyli znowu sobie wywinęłam jeszcze raz na lewo, moja druga strona, tu gdzie mam sznureczek, można się po prostu wbić w pierwsze oczko. Ono jest niestety pewnie troszeczkę rozciągnięte, ale to nie ma znaczenia. Jak również w pierwsze oczko tutaj, po drugiej stronie, przeciągnąć sobie włóczkę w ten sposób i zacząć od następnego oczka, tak samo oczko po oczku, robić sobie oczkami ścisłymi. Starać się właśnie wbijać w całe oczko, żeby tutaj było mocno zabezpieczone. Czyli słuchajcie, dokładnie to samo, mam nadzieję, że nie muszę już pokazywać. Wbijamy się oczko po oczku i na końcu oczywiście sobie robimy takie zwężenie, sfalowanie. I wywijamy już na prawą stronę. Moja torebka już zszyta, w następnej części pokażę Wam, jak sobie zrobić taki paseczek. Ten paseczek jest tak naprawdę bardzo prosty, bo robimy go dokładnie tak samo, jak robiliśmy sobie tutaj ściągacz, czyli musimy po prostu nabrać odpowiednią ilość oczek i przerabiać sobie oczka ścisłe w tylną pętelkę. I właśnie tak wygląda mój paseczek i tak naprawdę to od Was zależy, jaki długi będzie pasek. Czy chcecie, żeby torebka była na ramię, czy przez ramię, czy po prostu dłuższa. Ja ten paseczek będę w ten sposób mocowała, że w miejscu, gdzie miałam właśnie łączenie torebki, on po prostu będzie tutaj przyszywany od tej strony. Czyli tak naprawdę on będzie tutaj po bokach i zarówno z tej strony. Czyli tak naprawdę u mnie wystarczy, że przykryję tą część. Jeżeli chcecie, paseczek może być naprawdę bardzo szeroki. Tak jak mówię, tutaj zostawiam Waszej wyobraźni to wszystko, jak to ma ostatecznie wyglądać. Ja natomiast właśnie jeszcze szybciutko Wam pokażę właśnie, jak będę robić ten paseczek. To tylko tak po prostu dla przypomnienia. Wiadomo, że jeżeli już przerobiliście torebeczkę, to na pewno ją umiecie zrobić. Druga rzecz jest też taka, że ten paseczek tak naprawdę możecie w dwojaki sposób przemocować, bo ja tutaj mam pasek z tej strony i jeżeli wyjdzie Wam za długi, możecie tak naprawdę go schować dalej. Jeżeli za krótki, możecie go tutaj przymocować. Ja po prostu dekoracyjnie jeszcze będę przyczepiała guziczek, ale najpierw pokażę Wam ten paseczek. Paseczek to są po prostu oczka łańcuszka, z tym, że robimy go w ten sposób, na długość. Czyli my musimy tak naprawdę już wiedzieć mniej więcej, jaka będzie długość paska. Warto też sobie właśnie przerobić albo próbkę, albo po prostu zobaczyć na torebkę, którą już macie, ile potrzebujecie tego paska. Ostatecznie, tak jak mówiłam, można przyszyć niżej bądź wyżej i to można sobie po prostu wyregulować. Natomiast jeśli chodzi o sam pasek, ja przerabiam go z podwójnej nitki, będzie wtedy grubszy, stabilniejszy, także polecam. Więc po prostu zaczynamy sobie od oczek łańcuszka, tak jak zaczynaliśmy sobie tutaj na początku. Przepraszam Was za ten lepiec, ale niestety już mnie za bardzo palec boli, a za długo bym musiała czekać, aż rana się zagoi, ciągnie mnie do szydełka, więc po prostu muszę w ten sposób. Czyli tak, zwykła, słuchajcie, oczka łańcuszka. Ja Wam po prostu pokażę tak na próbę, na przykład tyle. I oczywiście znowu przerabiamy sobie w środkową pętelkę, tutaj na początek oczka łańcuszka. Jest nawet już ciężko pokazywać przez ten paluch, ale tak czasami niestety bywa, jak się chce zszyć palce, a nie materiał. Ok, słuchajcie, prosty, po prostu najprostszy pasek, on będzie twardy, stabilny. Na pewno się tak nie będzie aż tak bardzo rozciągał, aczkolwiek może, no bo wiadomo, to jest bawełna i pod wpływem ciężaru czy noszenia może się zawsze rozciągnąć, więc weźcie to pod uwagę. I znowu, nie robię tutaj żadnych oczek łańcuszka, znaczy oczek brzegowych, bo paseczek by po prostu brzydko wyglądał, tak samo jak tutaj, od razu na tą stronę
i w tylną pętelkę. I też radzę sobie właśnie tutaj znaczyć tą pętelkę, czyli po prostu zanim przerobicie tą pętelkę, wyciągnę sobie ją troszeczkę większą, znowu sobie zaznaczyć, bo po prostu będzie łatwiej na pewno ją znaleźć. Tutaj w dalszej części właśnie w tylną pętelkę. W ten sposób. Oczywiście się tutaj trzeba przebić. I cały czas tak samo. Mam nadzieję, że to już macie opanowane i że nie muszę się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym, jak zrobić ten paseczek. Oczywiście paseczek może być naprawdę dowolnej szerokości. Jedynie po prostu trzyma nas tutaj długość, że zaczynając oczko łańcuszka musimy wiedzieć ile. No i widzicie, ja sobie tutaj nie wpięłam znacznika i muszę się mocno tutaj przebić przez całe oczko. I znowu do góry. I tak samo wpinam sobie znacznik, przekładam i robię znowu w ten sposób. Dokładnie cały czas tak samo. Jedyną rzeczą, która może Was tutaj trzymać, to wzór. Aczkolwiek nie wiem, czy to będzie widać. Ja zrobiłam sobie w ten sposób pasek, że mam tutaj takie brzegi, a dwa w środku takie łańcuszki. Z tej strony wygląda to trochę właśnie inaczej, więc po prostu jedynie co to trzymałam się, żeby taki wzór sobie zachować. Czyli tak naprawdę kończy się na tym, że mam zarówno brzegową linię tutaj początkową i również końcową z tej strony. Czyli jak gdyby dwa sznureczki z tej strony, to wtedy wyjdzie coś takiego. Można oczywiście sobie zrobić szerszy, nie ma problemu. I oczywiście ja już tutaj sobie przerobiłam ten paseczek, więc na końcu po prostu robię sobie oczko tutaj ścisłe. I teraz tak, ja wiem, że to jest mój przód, więc te sznureczki można na dwa sposoby pochować. Albo jak będziemy tutaj przyszywać, przełożyć je tam i od tamtej strony zabezpieczyć w torebce, jak gdyby tutaj z tej strony, albo pochować w sznurku. A ja prawdopodobnie nie będę chowała w sznurku, choć może troszeczkę właśnie tak jak mówię, można je tutaj przełożyć, żeby po prostu tak nie wystawały. Zarówno ten paseczek, jak i tutaj ten. Schować sobie na tą lewą stronę, tam po prostu, która jest dla Was z tej strony brzydsza. I tak naprawdę zajmiemy się właśnie tutaj mocowaniem. Tak jak mówię, ja sobie przymocuję tutaj z tego brzegu i będę to po prostu robiła zwykłą igłą, ponieważ tak naprawdę nie będzie to widać, a będzie to na pewno stabilniejsze, a dodatkowo jeszcze będzie tutaj guziczek. Czyli ja tak naprawdę tutaj na końcu przykryję sobie tą krawędź guziczkiem, przeszywając w ten sposób. Czyli tak, bierzemy sobie już po prostu pojedynczą włóczkę, nabieramy sobie na igiełkę, robimy sobie właśnie na końcu pętelkę i przymierzymy sobie nasz paseczek. Oczywiście przymierzcie sobie najpierw, czy chcecie, żeby on był właśnie tutaj, czy tutaj. To zależy od Was, jaki sobie paseczek zrobiliście długi. I co? I po prostu ja przebijam się tutaj mniej więcej, nie wiem, czy to będzie widać, ciężko mi pokazywać takie rzeczy, ale czasami się pytacie, więc po prostu mniej więcej Wam pokażę. Mam nadzieję, że sztukę opanowania szycia igłą nie muszę pokazywać, że macie opanowaną. Czyli tak, słuchajcie, po prostu przykładam tutaj w tym miejscu, przebijam się tutaj mniej więcej, zaczepiam sobie o pierwsze w ten sposób, przekładam i tak naprawdę staram się właśnie równo patrzeć, jak idzie tutaj wzorek. I raz w jedną, raz w drugą stronę przekładać sobie igiełkę w ten sposób. Jest to trochę już nudna, monotonna praca, ale no, trzeba przez to przejść. To jest jedyny moment, gdzie po prostu nie jest to szydełkiem. Jeżeli zrobicie sobie to ładnie, równo, to tak jak mówię, nie będzie widać, bo mamy tutaj dosyć grube łańcuszki, oczko łańcuszka, więc po prostu przebijanie się raz w jedną, raz w drugą stronę nie powinno tutaj dać nam żadnego widocznego śladu, że przyszywaliśmy sobie igiełką w ten sposób. I tak jak mówię, na końcu, żeby jeszcze właśnie te brzegi ładnie wyglądały, można zakończyć sobie właśnie guzikiem. To jest mój pomysł na uszy. W ten sposób, czyli tak po prostu przebijam się tutaj i przekładam. I ja już tą część pozwólcie, że wykonam sobie poza kamerką, bo jest mi po prostu tutaj ciężko, jeszcze ten palec mi tutaj przeszkadza. Tak jak mówię, dookoła
tutaj z tej strony, jak również z tej strony musimy przyszyć, wiadomo, żeby się po prostu ładnie i dobrze trzymało uszko, a na końcu przyszywamy sobie guziczek. Ja guziczek oczywiście też przyszyję sobie tą samą włóczką. Sprawdzamy, czy po prostu igła nam przejdzie. Jeśli przejdzie, to super, moja przeszła, więc tą samą włóczką sobie przyszywam guziczki i ja już Wam pokażę, jak to będzie u mnie po zrobieniu wyglądało. Moje ucho już przyszyte z dwóch stron, zabezpieczone guziczkiem. Ja jeszcze naprzód dodałam sobie 2 guziczki. Nie tylko są dekoracyjne, ale też mogą pełnić funkcję takiego zapięcia, więc jeśli chcecie, żeby torebka się nie rozpinała, była bardziej taka właśnie zabezpieczona, to możemy sobie zrobić w taki sposób, że bierzemy sobie włóczkę, tylko zostawiamy sobie tutaj też dłuższy łańcuszek, jak gdyby z 2 stron. Patrzymy mniej więcej, gdzie mamy te guziczki i od środka, czyli tutaj, mniej więcej tutaj, wbijam się w dowolne miejsce, tutaj oczko łańcuszka. Robię sobie pętelkę podstawową w ten sposób. Oczywiście sobie ją troszeczkę zmniejszę. Przełożę sobie tutaj przez to oczko. I przerobię sobie właśnie oczko łańcuszka, tylko będę przerabiała 2 nitkami, 2 pętelkami, żeby właśnie łańcuszek był grubszy i żebym też nie miała tutaj tego zakończenia. Czyli po prostu przerabiam sobie taki zwykły łańcuszek, tylko prawdopodobnie ja mam tutaj za małe szydełko. Muszę sobie wziąć może 3,5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie ten guzik trzymał nam ten łańcuszek tutaj i żeby ta torebka się po prostu nie rozpinała. Czyli ja jeszcze sobie przerobię kilka tutaj oczek, cały czas właśnie sprawdzając, ile ja ich tutaj potrzebuję, w razie czego mam też drugi guziczek, o który też można zaczepić. I tak naprawdę myślę, że tyle by było wystarczająco. Jest to takie, powiedzmy, nie jakieś straszne, wielkie zabezpieczenie, ale zawsze jakoś po prostu nam tutaj przytrzyma tą torebkę. I znowu wracając tutaj z drugiej strony, zaczepiam sobie z kolei też tutaj o pętelkę. W ten sposób, przerabiając oczko również ścisłe. Niestety zabrały mi się tylko jedną pętelkę. No i nie chce mi coś przyjść. Czyli jeszcze raz, znowu po prostu do środka, w tym samym tutaj miejscu, gdzie tutaj wbijaliśmy się na tym samym mniej więcej poziomie, po prostu przekładam sobie przez oczko tą tutaj włóczkę i również przekładam sobie przez tutaj moje oczko. W ten sposób. Dla zabezpieczenia można przerobić sobie jeszcze tutaj dodatkowe oczko, dodatkowe łańcuszki, może nawet będzie ładniej wyglądać. Po prostu z tej strony nie będzie widać, będziemy mieć w środku taki łańcuszek, który po prostu pozwoli nam troszeczkę chociaż tą torebkę zabezpieczyć. Czyli ja się tutaj wbijam w te oczka, przerabiając sobie taką pętelkę. Tutaj właśnie od prawej strony tego nie będzie widać. I jeszcze mam tutaj jedną pętelkę do przerobienia. Niestety mi się bardzo rozwarstwia ta włóczka i ciężko mi tutaj przerobić, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. W ten sposób i jeszcze jedno. Takie kółeczko. Ok, i na końcu po prostu odcinam sobie włóczkę. Robię sobie oczko ścisłe i również staram się tą tutaj, widzicie, jak sobie odepniemy, to będzie wyglądać coś takiego, takie kółeczko w środku. To trzeba po prostu mniej więcej tutaj pochować, starać się pozawiązywać, żeby właśnie tego tutaj nie było widać. Można sobie po prostu dookoła pod spodem przewlec, a nawet rozszczepić tą włóczkę, bo ja robiłam tutaj, robiliśmy sobie podwójny łańcuszek, więc po prostu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tutaj przełożyć i nawet ze sobą te 2 końce zawiązać mocno.
Oczywiście nie musicie tego robić, ale jak już mam guziczki, to po prostu skorzystam z tej opcji. Oczywiście to jest jeszcze niepochowane, ale mniej więcej będzie wyglądało coś takiego. Zawsze to będzie zabezpieczenie właśnie przed otwarciem. No i torebka, słuchajcie, gotowa. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój pomysł na torebkę. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście filmik do końca i oczywiście zapraszam Was na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia.